Czy to koniec wizjerów fotochromatycznych w kaskach? Sprawdźmy to. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Dla niewtajemniczonych wizjer fotochromatyczny w kasku motocyklowym to taki wizjer, który sam się ściemnia, sam rozjaśnia w zależności od warunków atmosferycznych. Takie wizjery fotochromatyczne są pokryte specjalną taką chemiczną warstwą, która reaguje właśnie na natężenie promieni UV. Im więcej tych promieni, tym ciemniejszy jest wizjer, im mniej tych promieni, tym wizjer jest jaśniejszy. Takie wizjery są w stanie ściemnić się nawet do 80%, no i rozjaśnić praktycznie tak, jakbyśmy mieli do czynienia z wizjerem przezroczystym, więc rozwiązanie niesamowicie komfortowe. Bardzo wygodne, możemy zapomnieć o blendzie przeciwsłonecznej, o okularach, no i też wygodne w użytkowaniu, bo nie potrzebuje baterii, działa w zasadzie bez naszej wiedzy, bez naszej ingerencji. Do tej pory na rynku można było zauważyć taką dominację marki Transitions. Wiele producentów kasków motocyklowych, producentów premium decydowało się na współpracę z marką Transitions. I rzeczywiście w mojej ocenie to są najlepiej działające wizjery fotochromatyczne. Najlepiej działające, czyli najszybciej działające, bo to jest jeden element, który jest dość kluczowy, że to się nie dzieje tak szybko, tylko jednak kilkanaście, kilkadziesiąt sekund potrzebujecie, żeby ten wizjer się ściemnił, no i znacznie więcej czasu na to, żeby on powrócił do swojego pierwotnego wyglądu wizjera przezroczystego. I wizjery Transitions najlepiej działały tak naprawdę do tej pory, natomiast zauważam pewien trend ostatnimi czasy, przez ostatnie kolekcje u producentów, że zaczynają się pomału wycofywać właśnie z marki Transitions. Coraz więcej pojawia się w ofercie nawet marek premium, takich wizjerów, które nazywają się Photochromic, Photomic, Photovisor i wiele różnych takich nazw, ale są to wizjery, które są już producentów, to są rozwiązania producentów. Tak się stało z Nexem, tak się stało z Liatem, tak się stało również na przykład z Climbem. Tam już nie znajdziecie wizjerów fotochromatycznych firmy Transitions. Dlaczego tak jest? Myślę, że chodzi tutaj po prostu o pewne koszty związane z produkcją, ponieważ wizjer fotochromatyczny i wyprodukowanie takiego wizjera jest po prostu dość drogie. Przynajmniej we współpracy z marką Transitions, ponieważ takie wizjery poliwęglanowe trzeba wysłać do tej marki, ona nakłada wtedy warstwę chemiczną na taki wizjer i podczas nakładania wszystko wskazuje na to, że są spore odrzuty, to znaczy, że nie zawsze ta warstwa chemiczna jest dobrze nałożona, a wiemy, że wizjer musi być pierwszej klasy optycznej. Tutaj nie ma miejsca na jakieś zniekształcenia, tutaj wszystko musi być idealnie, no i właśnie podczas produkcji czy po naniesieniu tej warstwy chemicznej wybiera się te, które spełniają te optyczne wymagania, no a te, które ich nie spełniają, po prostu są tak zwanym odrzutem, więc koszt wyprodukowania jest dość duży we współpracy z marką Transitions. To chodzi jeszcze o logistyka, czyli przesyłanie tego wszystkiego, więc nie dziwię się, że wielu producentów decyduje się na jednak pójście w inną stronę. No i tutaj pojawiają się Chińczycy. Na Eikmie zauważyłem, że jest sporo firm chińskich, które oferują właśnie produkcję wizjerów wraz z warstwą już chemiczną, więc to na pewno obniża koszty i prawdopodobnie wielu producentów właśnie poszło na współpracę z Chińczykami w tym zakresie. Ja nie mówię, że to jest źle, w dalszym ciągu jakby uważam, że Transitions działają najlepiej, czyli najszybciej, ale to wcale nie wyklucza tych innych rozwiązań, dlatego że ta różnica nie jest duża. Przy ściemnianiu się wizjera działają one tak samo. Największą różnicę widać w momencie, kiedy te wizjery mają się rozjaśnić. To tutaj rzeczywiście Transitions radzi sobie z tym lepiej. Te wizjery, które nie są akurat tej marki, troszkę gorzej, ale myślę, że w takim codziennym użytkowaniu nie będzie to jakoś bardzo do tutaj zauważenia, to jakoś nie będzie bardzo przeszkadzało w takim codziennym użytkowaniu. Wizjery fotochromatyczne oczywiście mają swoje wady i swoje zalety. No do zalet na pewno zaliczyłbym to, że jest takim ananasem wśród wizjerów w kaskach motocyklowych. Wizjer, który jest niezwykle komfortowy, który jest też bardzo bezpiecznym wizjerem, bo dopasowuje się do warunków, więc to wpływa na nasze bezpieczeństwo. To są wizjery, które są bezobsługowe praktycznie, no i to są wizjery, które są w stanie naprawdę podnieść komfort użytkowania. Zapominamy o okularach przeciwsłonecznych, zapominamy o blendzie przeciwsłonecznej. Ten wizjer po prostu idealnie dopasowuje się do warunków.
Są oczywiście zalety, o których wspomniałem, ale też są pewne słabości tego rozwiązania, czyli wizjera fotochromatycznego. Do tych słabości na pewno zaliczyłbym to, że taki wizjer fotochromatyczny działa inaczej w różnych warunkach, jeżeli chodzi o temperaturę, o wilgotność. Ta warstwa chemiczna jest dość podatna na zmianę warunków. W tych niższych temperaturach działa wolniej, w tych bardzo wysokich też może się zdarzyć, że będzie mimo warunków na przykład bardzo słonecznych będzie działał wolniej właśnie ze względu na to, że jest bardzo wysoka temperatura. Kolejna słabość to jest to, że ten wizjer fotochromatyczny zależy od natężenia UV i to ma oczywiście swoje dobre strony, ale słabością jest to, że często w takie zachmurzone dni to światło UV tylko w 20% jest pochłaniane, tak plus minus, przez chmury, reszta przechodzi dalej, więc taki wizjer, mimo że nie ma tego światła, on się będzie ściemniał, więc czasami nie dopasowuje się do warunków tak, jakbyśmy chcieli i to jest pewna jego słabość. Zużywa się taki wizjer fotochromatyczny, to jest kolejna wada i na pewno zużywa się bardziej niż tutaj wizjer, który jest zwykłym wizjerem poliwęglanowym i nie chodzi tu o zarysowania, bo te wizjery fotochromatyczne potrafią naprawdę bardzo dużo znieść, jeżeli chodzi o zarysowania, ale chodzi o to, że im częściej z niego korzystamy, im częściej on się ściemnia, rozjaśnia, ten proces chemiczny zachodzi częściej, to tym szybciej ten wizjer się będzie po prostu zużywał i tego też trzeba być świadomym. Takie wizjery fotochromatyczne są podatne na środki, którymi czyścimy i to bardzo są podatne. Ta warstwa fotochromatyczna nie lubi środków, które są na bazie alkoholu i to czasami nawet mała ilość alkoholu może spowodować, że taki wizjer na przykład zżółknie. Znamy takie przypadki, wiem doskonale i co jeszcze ciekawe, ja myślę, że to będzie temat w ogóle na inny materiał, taki gadany, to chodzi o środki, którymi czyścimy wizjery. Środki, które są nawet rekomendowane przez producentów. Będzie to może temat dobry na po prostu inny odcinek, ale w większości środków macie alkohol albo przynajmniej jakieś pochodne alkoholu i to nie są dobre środki do czyszczenia tutaj właśnie wizjera z warstwą fotochromatyczną. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Najlepiej tak naprawdę szare mydło to jest najlepszy sposób na to, żeby sobie nie zniszczyć poliwęglanu i tej warstwy fotochromatycznej. Czy są jeszcze jakieś słabości tego rozwiązania? No myślę, że do słabości jeszcze bym zaliczył coś, co często jest podnoszone przez motocyklistów ADV, którzy mają kaski z daszkiem. Teraz może już producenci na to zwracają uwagę, ale w poprzednich modelach, które się pojawiały w poprzednich kolekcjach, często jest tak, że ten daszek jest tak zaprojektowany, że mimo wszystko od góry gdzieś tam delikatnie to światło pada i pada na wizjer, takimi miejscami, w zależności od otworów w daszku. I to powoduje, że jeżeli mamy wizjer fotochromatyczny, to właśnie na wizjerze pojawiają się takie plamy, ciemne plamy, bo ten wizjer jest w stanie się ściemnić tylko tam, gdzie w zasadzie to światło pada. No i to trochę zaburza pole widzenia, trochę przeszkadza podczas jazdy. I teraz już producenci pomału zaczynają, może nie pomału, ale zaczynają po prostu na to zwracać uwagę i jeżeli mają do swojego kasku wizjer fotochromatyczny, to jednak ten daszek jest tak zaprojektowany, żeby rzeczywiście chronił przed słońcem, żeby tam jednak nie było żadnych otworów, które będą się dostawały bezpośrednio na szybę, które będą powodowały, że się nam właśnie takie plamy czarne będą tutaj robiły na przykład w słońcu. Kolejna rzecz, która jest często też podnoszona, to jest kwestia tego działania i tutaj pojawi się klasyczny tunel, czyli wjazd do tunelu, kiedy jeździcie w pełnym słońcu i ten wizjer jest ściemniony i wjedziecie do tunelu, rzeczywiście może się okazać, że będzie trochę za ciemno. Wtedy należy go podnieść, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo on może podczas tego przejazdu nie zdążyć się po prostu rozjaśnić. No tak działają fotochromy, ale to był problem z każdym fotochromem, czy to firmy Transitions, czy innej firmy. Więc to są te chyba największe słabości. Jeżeli Wam coś przychodzi do głowy, to oczywiście piszcie w komentarzach, to skonfrontujemy się tutaj akurat w tej kwestii, ale myślę, że to są te najważniejsze słabości, ale to i tak nie są aż tak duże słabości, które by spowodowały, że fotochrom jest do wyrzucenia. Nie, myślę, że fotochrom jak najbardziej może się sprawdzić i jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale jak wiecie, na samym początku zadałem pytanie, czy to jest koniec fotochromów, bo może się tak wydawać, że fotochromy zaraz przejdą do lamusa, dlatego że na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie i w zeszłym roku jeszcze był to startup, ale w tym momencie okazuje się, że
weszły te wizjery do produkcji, a chodzi dokładnie o technologię iRID, o włoską markę iRID, która opatentowała trochę inny sposób na wizjery w kaskach motocyklowych, zresztą nie tylko w kaskach, bo to też chodzi o gogle i inne rozwiązania. Mianowicie zamiast chemicznej warstwy fotochromatycznej, te ich wizjery poliwęglanowe mają dodatkowo jeszcze w środku taką ciekłokrystaliczną warstwę z takimi kryształami, które się obracają w zależności od natężenia światła, tylko tutaj uwaga, nie od światła UV, tylko od tego widzialnego i myślę, że to w ogóle może wszystko zmienić. Mało tego, te kryształy obracają się bardzo szybko. Tutaj całkowite ściemnienie, no może nie całkowite, ale do 80% nawet ściemnienie, to jest niecała sekunda. Więc to działa dużo szybciej niż wizjery fotochromatyczne. Często przy tych wizjerach z iRID mamy taki czujnik u góry, który właśnie bada to natężenie, określa to natężenie światła, tego widzialnego i w ten sposób się to ściemnia, rozjaśnia i działa to błyskawicznie w jedną i w drugą stronę. I to może w ogóle naprawdę zmienić bardzo dużo i może spowodować, że te wizjery fotochromatyczne nie będą już miały sensu, nie będą produkowane, bo nikt nie będzie chciał mieć takiego wizjera, który działa dużo dłużej działa niż taki wizjer iRID. Ale spokojnie, myślę, że to nie nastąpi tak czy siak, dlatego że na chwilę obecną wizjer iRID kosztuje 400 euro około za wizjer jeden. Więc nie wiem, czy jesteśmy gotowi, my motocykliści, na takie rozwiązanie. Znajdą się oczywiście tacy, którzy będą gotowi, natomiast myślę, że większość jeszcze póki co nie, dlatego uważam, że wizjery fotochromatyczne nie znikną z rynku. Będzie ta technologia chemiczna cały czas rozwijana i myślę, że w kaskach tych premium takie wizjery ciągle znajdziemy. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, chcecie coś dodać, sekcja komentarzy jest dla Was. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście tutaj ze mną, dzięki za wszystkie te słowa wsparcia, które się pojawiły, kiedy zacząłem działać tutaj na kanale swoim własnym. Bardzo cenię wszystko, co pisaliście. No i co? Lecimy dalej i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!